No siemanko, tutaj Bartosz. Ruszyła aktualizacja do trzeciej bety do wersji Androida 13 z nakładką od Samsunga One UI 5.0, a w tym materiale pokażę Tobie najciekawsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w tej aktualizacji, a wprowadzone zmiany wpływają głównie na animację oraz personalizację. Ale zanim przejdziemy do tematu, to chciałbym Cię zaprosić do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Zacznijmy od animacji. Mianowicie teraz, jak macie włączony Always On Display, to zauważycie ciekawą animację zegara. Klikam 2 razy, aby wybudzić i jak widzicie, zegar z miejsca, w którym był wyświetlany na Always On Display, płynnie przeszedł do ekranu blokady. Teraz go uśpię i ponownie widać płynną animację przejścia zegara z ekranu blokady na Always On Display. Spójrzcie jeszcze raz na te przejścia zegara, jak on płynnie przechodzi z ekranu blokady na Always On Display i na odwrót. Mi się to podoba. Kolejna usprawniona animacja jest podczas robienia zrzutu ekranu. Więc teraz, jak zrobię zrzut ekranu, to zobacz, co się stanie. Zrzut ekranu na chwilę robi się mały, a następnie chowa się do tego kółka i całkiem fajnie to wygląda. Jeszcze raz zobacz, robię zrzut, a on wciska się w te kółko. Mały szczegół, a cieszy oko. A teraz przejdźmy do zmian, które wprowadzono w personalizacji naszego ekranu startowego oraz ekranu blokady. Więc przechodząc do wyboru tapety, następnie klikając w Przeglądaj moje tapety, zauważysz, że to miejsce zostało przeorganizowane. Zaczynając od samej góry masz tapety polecane, następnie jest galeria, czyli możesz wybrać tapetę ze swojej galerii zdjęć. Dodano kategorię graficzny, w której mamy proste, a zarazem ciekawe tapety. Niżej mamy kolory. Następnie są usługi tapet i na samym dole jest miejsce na pobrane tapety z Galaxy Themes. Dobra, jak już wybierzemy swoją tapetę i klikniemy w podgląd, to mamy możliwość konfiguracji naszego ekranu blokady. Czyli jak kliknę na godzinę, to mam parę opcji personalizacji wyświetlanej godziny. Mogę ją powiększyć albo pomniejszyć. Mam do wyboru 6 czcionek. Mogę zmienić styl zegara oraz jego kolor. Klikając w powiadomienia mogę ustawić, aby na ekranie blokady pojawiały się tylko ikony albo szczegółowe informacje. Niżej jest miejsce na dodanie np. informacji kontaktowych, więc możesz prowadzić numer telefonu, a w razie jak zgubisz telefon, to jakiś dobry człowiek, jak go znajdzie, będzie mógł się z Tobą skontaktować. Albo po prostu możesz go sobie podpisać. No i na rogach jest możliwość edycji skrótów do szybkiego uruchomienia wybranych aplikacji. Następnie klikając w ustaw, możesz dostosować kolor systemowych pasków oraz ikon. Możesz wybrać, czy chcesz, aby były kolory domyślne lub skorzystać z palety kolorów w oparciu o kolory tapety, których ilość została znacznie zwiększona, bądź możesz wybrać sobie podstawowe kolory. No i jak już wstępnie sobie ustawiłeś i przejdziesz do ekranu blokady i stwierdzisz, że zegar powinien jednak być inny, to teraz dodano nową opcję. Mianowicie, przytrzymując palcem na ekranie blokady, po chwili będziesz musiał odblokować swój telefon. A gdy już to zrobisz, to zostaniesz od razu przekierowany do konfiguracji ekranu blokady. I to były najciekawsze zmiany, które miały wpływ na animację oraz personalizację w najnowszej aktualizacji One UI 5.0 Beta 3 w Androidzie 13. A Tobie jak się podobają najnowsze zmiany? Daj mi o tym znać w komentarzu. No i pamiętaj, aby zostawić suba, aby śledzić mój kanał. Miłego dzionka, mówił Bartosz. Cześć!